Dzień dobry, nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i na dzisiejszym spacerze językowym zabiorę Was w magiczne miejsce, dzięki któremu mam nadzieję dowiecie się czegoś na temat nauki języków obcych. Tym miejscem jest Taj Mahal. Stojące za mną Taj Mahal to jedna z najpiękniejszych budowli na świecie. Jest niemalże doskonałym. Jeśli przyjrzymy się mu z bliska, zbudowany został z marmuru, w którym wszystkie te napisy, obrazki, kwiaty, jakieś figury zostały wyryte w marmurze i wypełnione różnymi szlachetnymi kamieniami. Jest to naprawdę doskonała budowla. Ale jak powstała? Jest tutaj ciekawa historia, którą chciałem dzisiaj Wam opowiedzieć, no bo oczywiście będzie ona związana z nauką języków obcych. Jak i kiedy powstał Taj Mahal i skąd się wzięła ta nazwa? Kiedy w Polsce kończył swoje rządy Zygmunt III Waza, który przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, tutaj w Indiach panowali wielcy Mogołowie. Ciężka nazwa. Mogołowie mylą się z Mongołami, a także z Mugolami z Harry'ego Pottera. Natomiast byli to władcy, którzy przybyli tutaj z terenów mniej więcej Afganistanu, Persji itd. Oni rządzili i budowali fantastyczne budowle. Jednym z przywódców był Shah Jahan, czyli wielki władca Królestwa Wielkich Mogołów. I miał on jedną z żon, którą specjalnie sobie upodobał. Oczywiście, jak każdy władca w tamtych czasach miał tych żon zapewne mnóstwo, tym bardziej, że małżeństwa były zawierane z powodów politycznych, żeby rozszerzać panowanie, rozszerzać terytorium swojego kraju. Ale jedna z żon pochodząca z Persji, Mumtaz Mahal, była jego ukochaną. Kochał ją na pewno bardzo, mówi się nawet, że inne żony go tak nie interesowały jak Mumtaz, z którą zresztą miał 14 dzieci. No i tu pojawił się problem. Gdy urodziło się 14 dziecko, niestety Mumtaz zmarła i umierając poprosiła Shah Jahana o 3 rzeczy. Po pierwsze, miał się zaopiekować dziećmi. Było to banalnie proste, bo i tak nimi się nie zajmował jak ówcześni mężczyźni, po prostu były one na jego dworze, on nie musiał się specjalnie nimi martwić, więc tutaj spełnienie tej obietnicy było proste. Ale były jeszcze dwie inne. Druga była troszkę trudniejsza. Shah Jahan miał obiecać, że nigdy więcej się nie ożeni. Oczywiście, w tamtych czasach było wiele rozwiązań, miał później rozmaite konkubiny, więc spełnił obietnicę, choć tak jakby trochę naokoło, no bo żadną ślubu nie wziął. Ale trzecia obietnica polegała na tym, że Mumtaz poprosiła, by zbudował dla niej budowlę, która będzie ją upamiętniała. I stąd pomysł właśnie na Taj Mahal. I tutaj taka ciekawostka. Skąd wzięła się nazwa Taj Mahal? Jak widzicie, bardzo ona przypomina imię Mumtaz Mahal. No i rzeczywiście, pochodzi najprawdopodobniej od jej imienia, które zostało troszeczkę zmienione, czyli zamiast Mumtaz mamy Taz, jest tutaj Taj. Skąd się wzięła ta zmiana? Być może z tego, że w Indiach ludzie nie widzą często różnicy między dż i z. Bardzo często, jeśli ktoś nazywa się John, będzie nazywany tutaj Zon i tak dalej. Także są różne sytuacje tego typu i być może stąd wzięła się właśnie nazwa Taj Mahal. Jest to wyjątkowe miejsce i zauważcie jedną ciekawą rzecz. Jest ono bardzo symetryczne. Tutaj wszystkie budowle są przemyślane. Po lewej stronie znajduje się meczet. Jest to budowla, którą musiano zbudować oczywiście ze względów religijnych. Jest ona zorientowana w taki sposób, by modlący mogli się kierować w stronę Mekki. Ale po drugiej stronie znajduje się bliźniacza budowla. I często się mówi, że wybudowano ją tylko po to, żeby zachować symetrię. I tutaj, jak zobaczycie kolejną rzecz, spójrzcie na te minarety, na te 4 wieże. One są delikatnie przesunięte, tak 2,5 stopnia w stronę taką zewnętrzną Taj Mahal. Po co? Tutaj w Indiach bardzo często mają miejsca trzęsienia ziemi i różne kataklizmy. Budowano więc te minarety w ten sposób, że gdyby miały się przewrócić, to oczywiście mają one upaść tak, by nie zniszczyć całego mauzoleum. Jak widzicie, wszystko jest tutaj przemyślane w najmniejszych szczegółach, ale jest jedna ciekawostka.
Gdy wejdziecie do środka, znajduje się tam oczywiście grobowiec Mumtaz Mahal, a obok niej grobowiec Shah Jahana, który jest zbudowany w sposób niesymetryczny. To jest jedyna rzecz, która zaburza symetrię. I są tutaj dwie teorie, skąd to się wzięło. Pierwsza jest taka, że Shah Jahan planował także zbudować swój grobowiec po drugiej stronie rzeki Yamuny, tak zwany czarny Taj Mahal. Zbierał nawet chyba już na to pieniądze, ale niestety nie dożył tej chwili, więc dziś po drugiej stronie rzeki znajduje się jedynie tylko taki park, ale są tam tak jakby fundamenty tego być może czarnego mauzoleum. Oczywiście jest to tylko plotka, bo nie potwierdzają tego do końca żadne źródła. Ale jest druga przyczyna, która być może spowodowała właśnie, że tak Taj Mahal został zbudowany. Mówi się, że budowniczy dążyli wówczas do zachowania perfekcji, ale mówili zawsze, że tylko Bóg jest doskonały. Człowiek nigdy nie może być doskonały, więc nawet w tak precyzyjnie przemyślanej budowli jak Taj Mahal muszą być niedoskonałości. Jedną z nich jest właśnie ta nieprecyzyjne położenie grobowca Shah Jahana. Także gdy spoglądacie na taką piękną budowlę, pomyślcie sobie oczywiście o tym, jak się uczycie języków. Co większość z was chce? Chcecie mówić bez błędów, chcecie być doskonali. Ale gdy tak będziecie myśleć, pomyślcie, że nawet tak wspaniała budowla jak Taj Mahal nie jest doskonała. Są tutaj niedoskonałości. Także nie przejmujcie się, jeśli popełniacie błędy, bo jest to najnormalniejsza rzecz i właśnie poprzez błędy najczęściej i najlepiej się uczymy. Także zapraszam was do tego, by odwiedzić to wspaniałe miejsce i pamiętać o tym, że nikt nie jest doskonały i nie może być doskonały, więc czerpcie przyjemność z waszej niedoskonałości i najważniejsze, na sam koniec, nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.